Hejka, siema. Dzisiaj jesteśmy znowu u Łukasz, Klaudia i Gabriel. Witam Was, kochani, serdecznie. Znowu kolejny raz Sebastian z Moniką odwiedzili mnie w Holandii, z czego jestem bardzo zadowolony. Cieszę się bardzo, że pomimo swojego napiętego grafiku znaleźli troszkę czasu, żeby nas odwiedzić i swoich różnych przygód, których nie brakuje. Także witam Was, kochani, serdecznie i zapraszam do oglądania, do wysłuchania. Ja już widzę z tyłu ciebie, tam leży taki bransoletka. Czy tak chcesz, proszę mówić, jaki materiał to jest, po co ty używasz to i to? Ogółem jest to tak, jest to miedziana bransoletka, jest to czysta miedź 99,999 miedzi, która jest systemem uziemiającym po prostu. Jest tu do tej bransoletki, każdy z Was oczywiście chętnych może sobie stworzyć swój własny taki system uziemiający w domku, co będzie miało na celu, tak jakbyśmy chodzili na bosaka po prostu po trawniku czy gdzieś w łonie natury. Wiadomo, że w łonie natury będzie to dużo lepsze działanie niż na pewno w domu, no ale każdy z nas, żeby sobie zapobiegać, oczyszczać się na bieżąco z wszelkich różnych napromieniowań, między innymi z jonów dodatnich, które wpływają szkodliwo i destrukcyjnie na nasze ciało. Można sobie stworzyć taki system uziemiający samemu w domu. Jest to bransoletka miedziana, która jest, tak jak już powiedziałem, 99,9 czystej miedzi. Jest ona połączona drutem miedzianym i na ogrodzie po prostu mam wkopane dwie rury miedziane, które są też czystej miedzi i oczywiście dookoła tych prętów miedzianych zawinięty jest ten kabel, który jest tutaj połączony z tą bransoletką, co po zainstalowaniu takiego sobie systemu uziemiającego po prostu w ogrodzie możemy sobie spokojnie siedząc, na przykład jak ja tutaj na sofie dużo przybywam, bo też czy medytuję, czy coś pracuję, czy cokolwiek, to sobie siedzę po prostu i zakładam sobie taką bransoletkę. Kabel jest bardzo długi. Ja to tylko tak mam wyciągnięte i on po prostu pozwala mi przemieszczać się nawet tutaj po pokoju, ale też w czasie siedzenia, oglądania, czytania czy cokolwiek jestem cały czas, moje ciało się uziemia, czyli cały czas jest oczyszczane z tych dodatnich jonów. Czyli jest to, inaczej mówiąc, system uziemiający. Ci, którzy posiadają ogrody, bardzo warto jest zrobić sobie tak, że na wzór, tak jak ja sobie zrobiłem. Oczywiście każdy jest swoim własnym kapitałem swojego życia i im więcej swojej własnej kreacji wkładamy, tym więcej jest to też naszej energii w tym się zapisuje, więc tym lepiej to dla nas będzie poszczególnie oddziaływało. Ci, którzy mieszkają w blokach, można sobie takie samo coś stworzyć, tylko wtedy podpinamy do kaloryfera na przykład, albo do kabla uziemiającego w gniazdku. Czyli podpinamy sobie taki kabel miedziany do uziemienia w gniazdku i następnie robimy sobie, tak jak ja, z taką bransoletką miedzianą i wtedy siadając sobie obojętnie gdzie jesteśmy cały czas uziemiający. Ale teraz ja mam pytanie i ja muszę robić to na holenderski język, bo nie znam ten polski słów, ale ty też możesz robić tłumaczenie ten holenderski pytanie na polskie pytanie. Dobra? No. Want wanneer er jonge kinderen zijn die denken dat ze het dan zomaar in een stopcontact kunnen steken. En het lijkt mij dat het heel gevaarlijk is voor jonge kinderen. Dat moeten volwassen mensen doen en die moeten hun verstand erbij gebruiken. Ja, dat is klopt. Tak, Monika tutaj się zapytała, właśnie poruszyła temat tego, że dużo rodzin posiadają dzieci, młodych chłopców czy dziewczynki, również synów albo córki. I bardzo ważne jest to, aby tym właśnie, jeśli chodzi o umieszczenie kabla w gniazdku z kablem uziemiającym, zajęła się tym dorosła, doświadczona istotka, która ma na ten temat pojęcie coś lub po prostu jest dorosłym człowiekiem. Bo inaczej jest później problem. I ja myślę, tę informację, którą Łukasz już mówił, jest bardzo, bardzo ważna. Wie, co robisz i nie robisz to bez mózg, od razem, bo to nie jest dobrze.
No tak jak mówisz, tak jest. Trzeba być zawsze świadomym, żeby nasze decyzje, wszystkie nasze po prostu istnienie było świadome, żebyśmy byli świadomi i uważni w tym, co jesteśmy. Czyli jeśli wykonujemy dane jakiekolwiek zadanie albo jakąkolwiek czynność, to bądźmy w tym, bądźmy zaangażowani do tego swoim sercem, nie tylko, a przede wszystkim, żeby uciszyć swój umysł. I dzisiejszego dnia sobie też porozmawiamy na temat właśnie naszej struktury myślowej, na temat umysłu, na temat uzdrawiania, wyleczania i innych. Dobra, też startujesz, bo już mówiłeś wszystkie tematy, które są i ja nie... Okej, dobrze. Wy nie potrzebujecie mnie teraz. Więc tak, bardzo ważne i istotne w naszym życiu jest to, abyśmy byli istotami, które są szczęśliwe, które korzystają z tego życia przede wszystkim, które czują się dobrze w swoim własnym życiu, czują się dobrze w swojej własnej rodzinie, czują się dobrze ze samym sobą, ze swoim ciałem i z byciem też po na prostu twoim istnieniem. myśleniu. Tak, ze swoimi myślami, czy też ze swoim systemem mentalnym, emocjonalnym lub energetycznym. I także, tak jak już tutaj wspominałem, bardzo ważne jest w naszym życiu to, aby być zdrowym po prostu. To zdrowie opiera się na kilku różnych czynnikach i to są aspekty naszego życia, między innymi zdrowie psychiczne, mentalne, emocjonalne, energetyczne, fizyczne, duchowe. To wszystko po prostu się łączy w jedność, w całość, którą jesteśmy jako istota ludzka tutaj w tych naszych ciałach. Dużo istotek ma w życiu pewne komplikacje po prostu dolegliwości fizyczne i skupiałem się wyłącznie na tym tak mocno, na tych swoich różnych doświadczeniach, ponieważ to są tylko doświadczenia. Oczywiście każdy z nas poprzez swoją własną percepcję nadaje temu oczywiście swoje własne nazwy lub jakiś sens znaczenia. Ja uważam, że są to doświadczenia. Gdy tylko zaczniemy nazywać to już danymi nazwami, wtedy staje się to naszą częścią doświadczenia. Jeśli człowiek, który ma jakieś doświadczenie fizyczne, nazwie to chorobą, no to ma to chorobę, on będzie chorował. Dla niego będzie to w jego świadomości, jego percepcji, dla jego ciała jako choroba odbierana. Tak, ale też jest od ten moment, kiedy ludzie startują, będą chorzy, ale są małe sygnały w ciele, które już pokazują, ale nie każdy człowiek jest w stanie na rozum tu. Tak jak tu Monik właśnie mówi, wszystko jest już dużo wcześniej sygnalizowane. Tak naprawdę w naszej rzeczywistości, w której my żyjemy, oczywiście wszystko, co Wam przedstawiam tutaj podczas tego naszego wspólnej rozmowy, konwersacji z Moniką, jest to wyłącznie moja percepcja i moja perspektywa. Jest to moja wizja i wiedza, którą ja posiadam. Nie jest to oczywiście jedyna prawdziwa i najważniejsza. Dla mnie jest to jedyna prawdziwa i najważniejsza wiedza, ponieważ to jestem ja i to jest moje własne życie. Ale najlepsze rozwiązanie z tego wszystkiego jest, aby każdy z Was badał to sam, żeby sam dochodził, żeby sam poszukiwał wiedzy w danym temacie, czy w danej sytuacji, w której się znajduje w swoim własnym życiu. Jeśli oczywiście jest to też tak, że ile jest istot, tyle też jest prawd. Ja posiadam swoją własną prawdę, Ty posiadasz swoją własną prawdę. I Sebastian, który jest za kamerą, też posiada swoją własną prawdę. I nie ma istot, które wyznaczają tylko jedną, jedyną prawdziwą prawdę. Jest taka jedna prawda i jeśli ktoś z Was się natrafi na takie istoty, które twierdzą, że to jest, tak jak on mówi, że to jest tylko jedyna droga i tak dalej, no to jest to rodzaj prawdy, ale jest to tak zwana gównoprawda. Tak, ale to jest ten opinia o ten drugi człowieka. Tak, to jest opinia tylko od tego i dla nas tak naprawdę może być to, tak jak powiedziałem tutaj już właśnie jest to taka... złudzenie, które jest powodowane przez tego, że przez kogoś, czy inną istotę. Nie? Ale to jest tak samo na przykład na jedzenia. Ty już mówiłeś, jesteś kucharz, masz końcówkę, całe wszystkie papiery na gastronomii. Endpunkt było 6, to jest dobre, bardzo dobre, ale
jedzenie, które jest dobrze dla mnie, to nie znaczy, moje jedzenie również jest dobrze dla Ciebie. Oczywiście, jak najbardziej. Każdy powinien być swoim własnym eksperymentem dla siebie samego i sam stwierdzić to, co dla niego jest dobre, a co dla niego, jego ciała jest może niedobre, bo to, że ze mną rezonują pewne potrawy, nie oznacza się to, że będzie to dla Ciebie prozdrowotne lub dla kogoś innego. Tak, i dlatego też jedni od pewnych rzeczy źle się czują, mają jakieś rewolucje żołądkowe lub różne inne, a dla innych jest to jak najbardziej właściwy budulec dla ich własnego ciała. I tak, oczywiście też wchodzi w sam proces żywienia, wchodzi też bardzo skrupulatne zasady tego samego żywienia, że nie powinno się pewnych substancji łączyć ze sobą, jak na przykład białek z węglowodanami nie powinno się łączyć. Czyli na przykład jeśli sobie spożywamy takiego, dajmy na to kotlecika, no to spożywamy sobie samego kotlecika z jakimiś suróweczkami, zieloninką jakąś. To znaczy monojedzenia. Tak. Czyli na przykład jeśli jemy węglowodany, to też jemy je tylko z samymi tymi, czyli na przykład jakieś ziemniaki, czy ryż, czy spożywamy też tylko z samymi warzywami. Nie łączymy tego już z mięsem ani ponieważ nasze ciało i procesy, które zachodzą w nim, są akurat pewne enzymy, wykluczają kolejne enzymy. Tak samo jak nie jada się ogórka z pomidorem, ponieważ ciało nie produkuje jednocześnie tych samych enzymów, które są rozbierające właśnie to jedzonko. I teraz idziemy z powrotem na temat duchowość, emocjonalność, mentalność, fizyczność i psychiką. Tak jest, kochani. Gdyż całą główną podstawą, której w ogóle znajdujemy się w tych naszych życiach, jest rozwój, jest wiedza, jest doświadczanie. My jesteśmy istotami, które przybywają tutaj do tego życia i doświadczają. Daj na chwilę pauzę. Czyli każdy z nas przychodzi po prostu do tego życia, aby doświadczać siebie, doświadczać otoczenia, w którym się znajdujemy, doświadczać naszych pobratyńców, rodziny, braci, sióstr, rodziców lub innych istot, które znajdują się w naszym życiu, jak te zwierzątka domowe lub po prostu roślinność, czyli cała flora i fauna tak naprawdę. I wszystko, co w tym naszym życiu się odbywa, są to tylko doświadczenia. Oczywiście to jest, tak jak już powiedziałem, tylko moja percepcja. Ja uważam, że są to doświadczenia i my poprzez swoją własną percepcję nadajemy to wyznaczenie. Dla niektórych będzie to, że coś jest dobrego, dla innych coś jest złego, dla innego będzie to problem, dla jeszcze innego będzie to choroba, a dla kogoś innego może być to lekcja na przykład. I my tak poprzez te całe nasze życie przebywamy przez wszelkiego rodzaju doświadczenia. Są to doświadczenia opierające się na naszych stanach emocjonalnych, ponieważ my jako istoty, które funkcjonują właśnie tutaj, posiadamy całą paletę i gamę różnych stanów emocjonalnych, które są generowane w naszym ciele poprzez procesy chemiczne, poprzez nasz mózg, który stymuluje wydzielanie wszelkiego rodzaju hormonów, które wpływają na odpowiedni stan emocjonalny. Tak jest. Jakie różnice ty widzisz tu w środku w Holandii i Polska? Bo ty jesteś Polak i żyjesz tu w Holandii. Oczywiście, jeśli obojętnie ile lat ja będę mieszkał w tej Holandii, czy ja będę żył tutaj 150 lat, czy 50 lat, czy 80, to ja jestem zawsze Polakiem, będę zawsze Polakiem, dlatego też, że mamy obywatelstwo polskie, nie chcemy przyjmować z rodziną obywatelstwa holenderskiego, choć moglibyśmy już dawno temu wziąć sobie, ale nie czuję tego, ja po prostu czuję się, że jestem po prostu 100% Polakiem. To, że nie mieszkam w tym kraju, to nie oznacza się, że nie jestem Polakiem, ale ja czuję się w 100% Polakiem, dlatego też co zauważyłem. I wy macie syn, Gabriel, tak. I tu w domu wy mówicie i oni żyją tu w Holandii, ale oni mówią tu w domu polskiego języka również do syn, ale syn idzie do holenderskiej szkoły tu. Tak, oczywiście, jak najbardziej. Nasz syn jest kilkojęzyczny, tak samo córka, którą pozdrawiam, Jagódka.
oraz no my też jesteśmy kilkujęzyczni, ale dla nas jest bardzo ważne to, żeby dziecko umiało język rodowity rodziców, matki i ojca, Tak. żebyśmy się mogli z nim w milionach procentach móc skomunikować i dogadać przede wszystkim to, co jest. I mamy taką zasadę, że w naszym domu tylko rozmawiamy w języku polskim. Nie ma rozmowy w innym języku, choć umiemy inne języki, ale rozmawiamy po polsku. Jak to jest dla Ciebie? Bo też jest, kiedy ja nie znam polskie słowa, ja od razu zmieniam na holenderski język i ten mi daje reakcję na polski język. Jak to jest dla Ciebie? To jest dziwne, czy to jest normalnie? Dla mnie jest to normalne. Dla mnie jest to akurat normalne, tak jak ten. No bo jednak jak ktoś mieszka, ja już jestem kilkanaście ładnych lat w Holandii mieszkam, więc zasadą ogółem dla mnie, to zasada może tylko moja, albo jeszcze ktoś takie ma, jest bardzo dobrze umieć język danego kraju, w którym się mieszka. To bardzo ułatwia życie no, z tą całą biurokracją, która dookoła nas się znajduje. Mów mi coś o biurokracji, bo tu też jest tak nie, samo. Tego tematu nie będziemy w ogóle nawet rozpoczynać, ale jest to ogółem dużo łatwiej jest w życiu, jeśli mieszkam w Holandii i rozmawiam w języku holenderskim, mówię. Tak samo, czy mieszka w Anglii, ktoś mówi po angielsku, czy w Hiszpanii po hiszpańsku, po prostu dla samego nawet zacieśnienia relacji społecznych jest nam po prostu łatwiej zrozumieć tą kulturę holenderską poprzez to, że znamy ten język holenderski. I dlatego też, jeśli miałbym teraz wejść na ten temat właśnie, jaką ja widzę różnicę między naszym społeczeństwem polskim a społeczeństwem holenderskim, to co bardzo się rzuca oczywiście na sam od razu początek, kiedy obojętnie czy ktoś tutaj nawet przyjeżdża oglądać, oczywiście wszystko co wypowiadam jest to wyłącznie tylko no po prostu jest to na potrzebę naszego teraz filmu, nagrania i tak dalej. I też jestem, tak jak już powiedziałem, 100% Polakiem, ale co zauważyłem? Nasza mentalność. Mentalność jest niesamowicie różni się, ponieważ naród holenderski jest bardzo taki nastawiony pozytywnie do życia. Są uśmiechnięci, są radośni, są bardzo tacy otwarci po prostu. Idąc sobie po ulicy, czy to w mieście, czy przez las, czy gdziekolwiek, jakokolwiek nie napotkasz, zawsze się uśmiechną. Goeiemorgen, goeiemiddag, goeieavond, albo hoj, tak. Czyli albo dzień dobry, albo dobry wieczór na przykład, albo cześć. No zawsze tak. Się ktoś uśmiechnie i zapyta się, co oczywiście wszyscy wiemy, jak jest w naszym kraju, w Polsce, że wychodząc na ulicę i uśmiechając się do kogokolwiek lub zaczepiając ludzi, mówiąc do nich cześć, można no, po prostu... To może skończyć się tak, jakąś zwadą lub po prostu bijatyką. Nasza mentalność polska taka jest ciężką mentalnością, co jest po prostu te wszystkie lata naszego istnienia, gdzie te wszystkie kraje chciały wiecznie nas dominować, rozbierać i okradały nas na lewo i na prawo, wyrobiły w naszych świadomościach taką poczucie tego, że jesteśmy... Każdy jest tak, alsof dat die wordt aangevallen. Bij alles wat een ander die niet Pools is van geboorte zegt, daar voelt een Pool zich al bij aangevallen, als ik het zo goed heb geformuleerd. Dat mag je even vertalen. Bo tak jest, bo ci, Polacy, którzy właśnie urodzili się w Polsce i tak dalej, oni tego na co dzień nie zauważają, ale nasze społeczeństwo jest bardzo zawistnym społeczeństwem i pomimo tego, że jesteśmy otwarci, jesteśmy bardzo towarzyscy jako Polacy, jesteśmy przyjaźni, to też jesteśmy zawistni. Często panuje w naszym społeczeństwie wynikającym tylko wyłącznie z statusu społecznego, czyli zamożności danej rodziny, że pojawia się zawiść, nie? Że jednak jest taki człowiek jeden drugiemu zazdrości, nie? I nadaremno też nie istnieją takie między innymi
w naszej kulturze tak, że dużo ludzi postępuje w taki sposób, że na przykład sąsiad sobie kupił Mercedesa, to ten ktoś sobie kupi 2 Mercedesy na przykład, nie? Albo sąsiad sobie kupił futro z Lisa, to on sobie kupi z norek, nie? I tak wiesz, bo chodzi o to niestety, że nasza polska mentalność została przez ten cały system ukierunkowana na zawiść, po to, żeby dzielić, nie? Żeby nie jednak nie łączył się ten naród w jedność, ponieważ my jesteśmy bardzo potężnym narodem, jesteśmy bardzo świadomymi ludźmi, też posiadamy bardzo dużo wiedzy na różne tematy, Tak. no ale są też te grupy społeczne takie, które no, są zamknięte na jakąkolwiek wiedzę lub na cokolwiek, ale to jest tylko od nich własny wybór. I jeśli miałbym takie jedno, co się rzuca od razu na dzień dobry, no to przyjazność ludzi. Tutaj są ludzie otwarci, przyjaźni. W Polsce jest tak jednak, ta energia jest inna. Tutaj jest tak bardziej lżej, ale jest to dostosowane między innymi, co samo tak doszedłem, że chodzi o status właśnie społeczny, nie? Od tego, jakie są rodziny zamożne. I tutaj akurat jest tak, ludzie żyją po prostu. Tu jest pieniądz dostosowany do życia, a nie życie do pieniądza, tak jak w Polsce, bo ta różnica jest, że w Polsce jest życie dostosowuje się do danej kwoty, którą się ma na miesiąc, a tutaj jednak ten pieniądz jest dostosowany do życia. On zawsze zostaje, zawsze można odłożyć, zawsze można jednak Oczywiście jest to tylko decyzja danej istoty, czy ona się decyduje wyjechać, bo wszyscy, którzy sobie tam siedzą tak spokojnie teraz w domeczku i będą oglądać ten z drugiej strony, myślą, że jest to taki miodzio wyjechanie gdzieś za granicę i osiedlenie się gdzieś indziej za granicę. To ma swoje oczywiście plusy i minusy. Oczywiście. Jakie są minusy? No ja nie widzę minusów, ale mogę powiedzieć, jakie są atuty tego wszystkiego, ponieważ w moim życiu wszystko jest doświadczeniem i ja nie uważam, żeby coś było minusem. Po prostu jest to na mojej drodze, ja doświadczam takich doświadczeń i Na przykład jeśli człowiek przyjeżdża tutaj na początku, no to wiadomo, że jest od swojej rodziny oddzielony, jest tutaj sam. Poza tym, że mamy znajomych, przyjaciół tutaj, ale nie mamy tutaj żadnej rodziny. Oczywiście oprócz córki naszej i syna, które tutaj z nami są w Holandii, to nie możemy liczyć na pomoc na przykład babci, dziadka, wujka, cioci, brata lub siostry, która znajduje się tutaj za rogiem, czy gdzieś w sąsiednim mieście. I to bardzo dużo daje do tego, że stajemy się samowystarczalni dla siebie. Że zaczynamy wchodzić w to życie tak głęboko w te doświadczenia życiowe, że po prostu stajemy się takimi istotami, które czują się dobrze we własnym towarzystwie, nie potrzebują akceptacji innych, ponieważ kiedy wchodzimy na ten taki świadomy tryb życia, czyli stajemy się świadomymi istotami, czyli dochodzimy do tego jednak, że to ciało to nie my, tylko my jesteśmy użytkownikami tego własnego ciała. No tak. Nasze ciało jest prawie jak nasz samochód. Tak, jest jak my używamy tylko ten... Świątynia. Tak, to jest, ja nazywam, że to jest to nasza świątynia, świątynia Boga, ponieważ to nie ma nic wspólnego oczywiście z żadną religią, to co teraz powiedziałem, świątynia Boga, ponieważ my jesteśmy emanacją energii początkowej, czyli ja nazywam to prastarym źródłem światła i miłości, jedynym prawdziwym, pierwotną przyczyną życia. I każdy z nas posiada tą cząstkę właśnie tego źródła, którym jesteśmy tak naprawdę. I my poprzez właśnie swoje doświadczenia, które zbieramy tutaj, zbieramy również doświadczenia dla źródła, ponieważ źródło doświadcza poprzez nas, po prostu poprzez swoje własne dzieci. A skoro my jesteśmy tym źródłem, czyli można nazwać sobie jak chce, każdy ma swoją nazwę, królami, bogami, źródłem lub jakąkolwiek, tylko ktoś sobie wymyśli nazwę. My po prostu posiadamy tutaj w tym życiu taki system, który jest właśnie tym systemem, jest ten nasz umysł, który jest takim spowalniaczem tak naprawdę. On jest tak, czasami tak się śmieją, bo tak myślę, że ktoś tutaj zrobił taki psikus nam, rzucając nam ten umysł, który jest takim ciągłym nadaje. On nie jest w ogóle ustawiony na żaden dialog, tylko on jest tylko na monolog. I też właśnie
poprzez te wszystkie swoje lata różnych doświadczeń i badań na poziomie świadomości, czy też podświadomości lub wyższej świadomości, którą mamy cząstkę w sobie, jesteśmy tą wyższą świadomością. Po prostu doszedłem do tego, że po prostu nasz umysł jest to tylko wyłącznie antena, która ściąga falę. Każda myśl jest falą. I teraz tak, kiedy zostaje wysłana jakakolwiek fala, antena po prostu odbiera to, nie? Tak. No i przetwarza to. I my jako istoty, które jesteśmy tutaj ludźmi w tym danym tym, często myślimy, także po prostu... Dobra, po prostu się pośmiejemy. No, jeśli to oglądasz, to przypomnij mi, o czym mówiłem. Dobra. Dobra. Tak jak mówiłem, nasz umysł jest po prostu anteną i on po prostu ściąga wszelkiego rodzaju fale. I tak naprawdę w ciągu dnia każda istota, która tutaj żyje, oczywiście człowiek, może mieć nawet do kilku tysięcy myśli, nawet na dzień. 4000 czy nawet więcej, ponad, 10 tysięcy albo 20 tysięcy. No jakoś ja tak myśli, z czego 95% myśli są to nie nasze myśli. Są to myśli, które pochodzą ze świadomości kolektywnej, czyli świadomości społecznej, czyli od naszych sąsiadów, czy też również naszego grona najbliższych z rodziny. Lub po prostu ludzi, z którymi obcujemy, mijamy ich na co dzień, znajdują się w naszej przestrzeni. Również które są tych 1000 kilometrów dalej od nas. Też po prostu nie ma żadnego takiego granicy, gdzie tego. Energia, wszystko jest energią i dla energii nie ma żadnej granicy. Ale też w naszej rzeczywistości, tej, której my tutaj żyjemy, rozgrywa się od naszą energię. I są istoty, byty, które żyją tutaj z nami w tej przestrzeni, ale są w innych na przykład wymiarach lub w innych rzeczywistościach, które też powodują to, że zaszczepiają nam wszelkiego rodzaju myśli po to, aby wygenerować jakąś daną emocję, którą oni będą mogli się w stanie posilić. Daje ekstra energię energię na tą, tak, czyli dla nich tak zwane pożywienie dla kogoś tam, nie? Jak energetyczne wampiry. Tak, no nie, to jest coś innego. Energetyczny wampir to jest jeszcze coś innego, ale chodzi o to, że są istoty, które żerują na energii ludzkiej. Nasza energia nazywa się lóż. Robert Monroe świetnie przedstawił to u siebie w książkach. Bardzo polecam, jeśli ktoś jest zainteresowany właśnie swoim własnym rozwojem osobistym, aby w jego bibliotece znalazły się właśnie te księgi typu Robert Monroe. Okay. Czy ty myślisz, jesteśmy teraz gotowi na ten temat i skończymy ten filmik, albo... Myślę, że w następnym filmiku rozpoczniemy ten temat. Na tą chwilę obecną chciałbym Wam wszystkim podziękować. Wam oczywiście, Moniko, Sebastianie, za to, że jesteśmy tutaj, że mamy taką, umożliwiacie mi taką możliwość przekazania wiedzy, którą nabyłem, i cieszę się bardzo, że Wy jesteście. Pozdrawiam Was wszystkich, kochani. Pozdrawiam serdecznie moją wspaniałą, cudowną, kochaną, piękną, mądrą żonę oraz moje wspaniałe, kochane dzieci oraz całą rodzinę. Wszystkiego dobrego, kochani. Do następnego razu. Pa!